Witam Was serdecznie. Nazywam się Monika Szlusarczyk i jestem międzynarodowym instruktorem stylizacji paznokci. Dziś wspólnie z marką Inveraj chciałam przedstawić bestsellerowe produkty, bez których nie wyobrażam sobie swojej pracy. Zaprezentuję Wam wegańskie bazy hybrydowe, które są samopoziomujące, wydajne i trwałe, a co najważniejsze, posiadają formułę 12 free off. Oznacza to, że nie zawierają 12 najbardziej szkodliwych substancji, przede wszystkim chema i dichema. Teraz przedstawię Wam różnicę pomiędzy bazami hybrydowymi. Zaczniemy od pierwszej bazy. Jest to baza cement. Tak jak sama nazwa wskazuje, cementujemy nasze stylizacje, niezależnie od tego, czy stylizacja będzie hybrydowa, czy stylizacja będzie żelowa. Używamy tej bazy do każdej wykonanej przez nas stylizacji. Możemy użyć pędzelka bezpośrednio z butelki. Używamy w ten sposób, że robimy na naturalnej płytce paznokcia wcierkę. Możemy użyć pędzelka bezpośrednio z butelki, pamiętając o tym, by ilość była mała, lub użyć pędzelka technicznego. Wcierka jest to bardzo cienka warstwa bazy hybrydowej, którą wcieramy w płytkę paznokcia. Stosuje się ją po to, by zwiększyć trwałość oraz przyczepność stylizacji. Baza cement jest przeźroczysta, czyli minimalną ilość produktu wcieramy w przygotowaną płytkę paznokcia naturalnego. Jeżeli chcemy użyć pędzelka technicznego, to również możemy, nabierając niewielką ilość, wcieramy bezpośrednio w płytkę. Zobaczcie, jest ona o konsystencji rzadkiej, daje nam przyczepność z kolejnym materiałem, który będziemy nakładać na płytkę paznokcia i cementuje nam całą stylizację. Baza Natural Vibe występuje w szerokiej gamie kolorów, które idealnie wpasują się w panujące trendy kolorystyczne. Posiadają odcienie, które pasują do każdej karnacji. Baza Vibe wzbogacona jest biotyną, keratyną i witaminą E. Baza Vibe nadaje się do każdej płytki i jest bazą elastyczną. Teraz pokażę Wam, jak rozkładać ją poprawnie na płytce paznokcia. Dla siebie wybrałam kolor Wool, ponieważ bardzo lubię naturalne stylizacje. Zobaczcie, ona będzie nadawała się perfekcyjnie do takich stylizacji jak Baby Boomer bądź French na naturalnej płytce. Teraz przejdziemy do aplikacji bazy na naturalnej płytce. Pozwoliłam sobie zaprezentować 3 pędzelki, które bardzo pomagają mi w pracy przy aplikacji bazy hybrydowej. Pierwszy to jest Nail Art, drugi to jest Oval i trzeci jest cienkim pędzelkiem 7 mm. Jest to baza elastyczna, więc będzie nadawała się do większej ilości płytek. Cieniutko nakładam bazę w kolorze. Wspomagam się pędzelkami, które ułatwiają mi pracę. Zobaczcie, jak pięknie się poziomuje, ale jej konsystencja pomaga mi w pięknym rozłożeniu materiału. Zobaczcie, konsystencja jest na tyle fajna, że nie spływa na skórki. Jeżeli widzę bąbelek, usuwam go. Zobaczcie, idealna linia światła, baza nie spływa na skórki, a jej kolor pozwala nam na to, by cieszyć się naturalną stylizacją. Teraz przejdę do prezentacji kolorów z kolekcji baz Natural Vibe.
Koniecznie pamiętaj o tym, by każdą bazę, którą nakładasz na paznokieć, utwardzić w lampie minimum 30 sekund. Pamiętajmy, baza cement jest fundamentem każdej stylizacji, niezależnie od tego, czy wykonujemy stylizację hybrydową czy żelową. Wcierka z bazy cement dodatkowo chroni płytkę przed pigmentem. Pamiętaj, aby utwardzić bazę cement minimum 30 sekund w lampie. Baza Builder jest bazą twardą. Oznacza to, że nadaje się idealnie do miękkiej płytki. Znakomicie współpracuje z cienką płytką i występuje w różnych odcieniach. Baza Builder występuje w 4 wariantach: coverowa, pink, milky white oraz clear. Aplikując każdą bazę, pamiętajmy o wcierce z bazy cement. Teraz pokażę Wam aplikację bazy Builder. Zaczniemy od bazy clear, czyli przeźroczystej. Pamiętajcie, że tą bazą można niwelować wszystkie uszczerbki oraz minimalnie przedłużyć paznokcia do opuszka paluszka, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jest ona o konsystencji dość gęstej i dlatego pozwala nam na wyrównanie niedoskonałości oraz przedłużenia uszczerbków na paznokciach naturalnych. Pamiętaj, gdy wykonujesz stylizację bazą Builder, nie zapomnij zrobić wcierki z bazy cement. Baza cement jest fundamentem każdej stylizacji. Aplikację bazy Builder należy zacząć od cienkiej warstwy. Idealnie będzie rozprowadzała się. Zobaczcie, jak się samo poziomuje. Pomagam sobie w idealnym rozłożeniu cienkim pędzelkiem. Wtedy będę miała pewność, że linia światła będzie idealna. Cienki pędzelek pomaga nam precyzyjnie rozłożyć bazę w obrębie wałów okołopaznokciowych i wypoziomować ją tak, by linia światła była idealna. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób można przedłużyć uszczerbionego paznokcia o dosłownie 1 mm bazą Builder. Zobaczcie, jej konsystencja jest na tyle gęsta, pozwala nam na przedłużenie oraz wyrównanie różnych uszczerbków paznokcia. Wykonałam cienki szkielet bazą Builder w kolorze przejrzystym na szablonie. Teraz ściągam szablon i spokojnie mogę aplikować bazę na całość, nie martwiąc się o to, że stylizacja nie będzie trwała. Tą bazą spokojnie możecie niwelować wszystkie uszczerbki, złamania na paznokciach. Cienki pędzelek pomaga mi precyzyjnie nałożyć bazę w obrębie wałów okołopaznokciowych. Minimalnie przedłużonego paznokcia bazą Builder w kolorze przeźroczystym teraz pokryję bazą Builder w kolorze Milky. Najpierw kładę cienką warstwę, a potem na sam środek
troszkę więcej materiału, tak by baza pięknie się wypoziomowała. Pomagam sobie precyzyjnym pędzelkiem, by linia światła wyszła perfekcyjna. Zobaczcie, przedłużyłam paznokcia bazą Clear, a teraz pokrywam bazą Milky. Jest to idealne rozwiązanie do paznokci uszczerbionych bądź takich, które potrzebują minimalnego przedłużenia bazą hybrydową. Zobaczcie, przedłużony paznokieć bazą Builder w kolorze przeźroczystym nie ugina mi się. Jest twardy, tak jakbym przedłużała go żelem. Idealnie sprawdza się na krótkich przedłużeniach. Teraz na przedłużony paznokieć nakładam bazę Builder w kolorze pink. Zobaczcie, jak idealnie się poziomuje. I ostatni kolor z rodziny Builder jest kolorem coverowym. I tak jak poprzednio, coverowy kolor nakładam na paznokcia przedłużonego o 1 mm bazą Builder Clear. Baza Builder jest również stworzona do tego, by móc przedłużyć minimalnie paznokcie naturalne. Różnica, jaka jest pomiędzy bazą budującą Builder a żelem, jest taka, że baza Builder jest bardziej elastyczna. Można nią przedłużać minimalnie paznokcie naturalne. Wykonując stylizację bazą Builder, możesz nakładać kilka cienkich warstw zamiast jednej grubej. Nie nakładaj zbyt grubej warstwy, ponieważ produkt może się nie utwardzić, a do tego może doprowadzić do poparzenia łożyska. Bazę Builder utwardzamy minimum 30 sekund w lampie, niezależnie od tego, jaki kolor wybraliśmy. Wykonując stylizację bazą Rubber, pamiętaj, by wykonać wcierkę z bazy cement. Baza cement jest fundamentem każdej stylizacji. Baza Rubber jest do płytki twardej. Jest elastyczna i posiada gęstszą konsystencję. Doskonale współpracuje z twardą, zwijającą się płytką paznokcia. Zawiera naturalną żywicę. Teraz zaprezentuję Wam gęstość oraz kolory na płytce paznokcia. Zobaczcie na konsystencję. Zaprezentujemy bazę Clear.
Bazę Rubber utwardzamy minimum 30 sekund w lampie, niezależnie od tego, jaki kolor wybraliśmy. Jak poznać, jaka baza jest do jakiej płytki? I oto jest pytanie. Najbardziej uniwersalnymi bazami są baza Builder i Rubber. Ale moi drodzy, pamiętajmy o tym, że jeśli stylizacja odspaja się od wolnego brzegu, to znaczy, że mamy do czynienia z płytką twardą, a wtedy należy użyć bazy Rubber. Nie ma jednego idealnego środka do każdej płytki. Pamiętajmy, że my, styliści, profesjonaliści, musimy myśleć logicznie, wykonując każdą stylizację, bo jeżeli przyjdzie do Ciebie klient na odnowę paznokcia ze starym materiałem, to my nigdy do końca nie będziemy wiedzieć, czy ta płytka należy do bardziej twardej, a może do miękkiej. Więc wtedy, używając danego produktu, powinniśmy obserwować paznokcie klienta i przy kolejnej odnowie będziemy mieć odpowiedź, jaką bazę powinniśmy użyć. Pamiętajmy, że każdy z nas jest inny. Każdy wykonuje inną pracę dłoni i nie ma jednego złotego środka na każdą stylizację.